Gdybym chciał w sposób wyczerpujący omówić tutaj historię opracowania i szczegóły konstrukcji pancernego pojazdu Kubuś, zbudowanego przez powstańców w niespełna 13 dni w sierpniu 1944 roku, to okazałoby się to po pierwsze bardzo czasochłonne, a po drugie zainteresowani tematem albo już sięgnęli, albo mogą sięgnąć po wyczerpującą lekturę. Na rynku są przynajmniej dwie publikacje, obie autorstwa Jana Tarczyńskiego, które zawierają chyba wszystkie informacje, jakie można było na temat Kubusia zgromadzić. Korzystam jednak z okazji, aby w takiej audiowizualnej formie przybliżyć widzom ten niesamowity przykład rodzimej inwencji i myśli technicznej. Odcinam się jednocześnie od martyrologicznego wymiaru tego narodowego symbolu, jakim stało się Powstanie Warszawskie, a skupię się tylko na tych jego aspektach, które pokazują, że ten trud, zryw niósł w sobie także chwilę radości, satysfakcji i zwycięstwa. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj pewien znamienny cytat dotyczący jednej z akcji przeprowadzonych z udziałem Kubusia. Mimo strat i braku koordynacji działań bojowych, natarcie na uniwersytet należy uważać za udane. Podniosło znacznie nastroje żołnierzy Powiśla i osłabiło morale niemieckiej załogi uczelni, która po akcji samochodów pancernych wyobrażała sobie siły powstańcze o wiele poważniej. Kubuś to swoisty hołd oddany przemyślanej technicznej improwizacji. Z braku odpowiedniej blachy przeciwpancernej zastosowano podwójne ścianki o doświadczalnie zbadanej wytrzymałości i odporności na przebicie. Całość opancerzenia została dobrana tak, by wraz z załogą i niezbędnym wyposażeniem nie przekraczała dopuszczalnej ładowności ciężarówki Chevrolet Model 157, która posłużyła za podwozie i źródło napędu Kubusia. Okej, słyszę głosy. Jaki polski? Jaki powstańczy, skoro na podwoziu i z silnikiem amerykańskiego Chevroleta? Otóż tak, współcześnie też tak buduje się wozy opancerzone. Te budowane np. w AMZ Kutno również wykorzystują podzespoły seryjnie produkowanych samochodów ciężarowych. Ich głównym zadaniem także jest ochrona załogi przed pociskami i odłamkami. Tyle tylko, że projektowanie i produkcja nie odbywa się z wykorzystaniem ołówka, papieru i w warunkach pola walki, ale z pomocą oprogramowania CAD i z doskonałym zapleczem techniczno-badawczym. Ale próby blach prowadzone są nadal bardzo podobnie. Jeśli spróbowalibyśmy potraktować powstańczy wóz bojowy jako produkt pozbawiony całego ładunku emocjonalnego ze zrozumiałych przyczyn z nim związanego, to bylibyśmy w stanie prześledzić cały cykl jego życia, jak we współczesnym PLM, Product Lifecycle Management. To znaczy od narodzin idei, przez projekt i plany budowy, realizację, wykonanie i wreszcie użycie i zniszczenie. I tutaj ukłon w stronę partnera tego i innych odcinków firmy CamDivision, dostawcy oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu i projektowania, jakim jest m.in. Teamcenter, NX czy Solid Edge. Polecam wizytę na stronie tej firmy i skorzystanie np. z wersji testowych dostępnego tam oprogramowania. Link znajdziecie w komentarzu pod filmem i tutaj. Ale wracając już do powstańczej pancerki. Kubuś to przecież coś więcej. Jak pisał inżynier Tarczyński, budowa samochodu pancernego grupy Krybar była wypadkową wielu czynników, a przede wszystkim potrzeb pola walki, wywołanych sytuacją bojową na terenie Powiśla. Niemałe znaczenie miał także fakt możliwości wykorzystania zaplecza technicznego znajdującej się tu elektrowni, a także zasobów ludzkich, i to zarówno w postaci grupy żołnierzy przeszkolonych już wcześniej pod kątem wykorzystania sprzętu pancernego, jak również zatrudnionych we wspomnianej elektrowni Powiśle fachowców. Przeznaczenie Kubusia sprecyzowano wyraźnie. Był budowany z myślą o ataku na Uniwersytet Warszawski. Miał pancerzem osłaniać szturmujących powstańców, bezbronnych wobec ognia KM-ów i moździerzy. Rolę budowniczego pojazdu, dzisiaj powiedzielibyśmy głównego konstruktora, powierzono inżynierowi Janowi Walerianowi Bieleckiemu. Istotnie był on inżynierem, ale architektem. Otrzymał ogólne wskazówki dotyczące budowy pojazdu, obejmujące także założenia taktyczno-techniczne. Termin budowy 10 do 12 dni. W warsztacie Stanisława Kwiatkowskiego rozpoczęto prace przygotowawcze, które wiązały się także z zdobyciem materiałów pod budowę przyszłego pojazdu. Szefem budowy Kubusia został Józef Fernik-Globus, przed wojną majster Wydziału Mechanicznego Państwowych Zakładów Lotniczych Okęcie PAL i plutonowy rezerwy Wojska Polskiego.
I tutaj mała dygresja. Skąd wzięła się nazwa Kubuś? Otóż kierownik zespołu warsztatowego Józef Fernik przybył na Powiśle na początku sierpnia z Marienstadtu, gdzie w czasie ucieczki rodziny z płonącego domu zginęła od kuli jego żona, a 7-letni synek został ciężko ranny. I to przydomkiem żony Józefa, lekarki, stomatolog zwanej Kubusiem, ochrzczono później powstańczą pancerkę. Inżynier Jan postawiony był przed trudnym zadaniem. Nie był specjalistą w tej dziedzinie i swoje rozwiązania konsultował z mechanikiem. Próbował też zastosować w praktyce pewne ogólne zasady budowy czołgów przedstawione w uzyskanej w tym czasie instrukcji wojskowej dotyczącej modelu czołgu Renault. Mowa jeszcze o pojeździe powszechnie użytym w czasie I wojny światowej, którego założenia techniczne pozostały w zasadzie aktualne do dzisiaj. Zwrócił szczególną uwagę na jedno zdanie. Pancerz zapewnia obsłudze i mechanikowi, kierowcy, ochronę od kul karabinowych i odłamków pocisków. Konstrukcja, kształt pancerza i wymiary Kubusia determinowały materiały pozostające w dyspozycji budowniczych wozu. W czasie prac inżynier Jan na bieżąco kreślił rysunki blach pancerza, a Globus przymierzał arkusze zdobytej blachy bezpośrednio do podwozia, właściwie do zawieszenia i ramy, ciężarówki Chevrolet. W początkowej fazie prac przeprowadzono próby strzeleckie w celu sprawdzenia właściwości blach przeznaczonych na pancerz. Próby miały określić stopień ich przebijalności. Mierzono do blach ustawionych w odległości zaledwie 30-40 cm, a efekty nie napawały optymizmem. Przy oddawaniu strzału pod kątem 90 stopni prostopadle do powierzchni blachy zarówno 5, jak i 6 mm blachy były przebijane zwykłym pociskiem, nie przeciwpancernym, tylko zwykłą amunicją. Przy blachach ustawionych w 2 warstwach w odległości 6 cm pierwsza była przebijana. Natomiast w drugiej pocisk grzązł bądź odbijał się od niej. To właśnie zadecydowało o budowie dwuwarstwowego opancerzenia. Nawiasem mówiąc, pocisk przeciwpancerny był w stanie nadal spenetrować obie warstwy blachy, bo materiał wykorzystany na pokrycie Kubusia nie odpowiadał standardom stosowanym w maszynach bojowych, produkowanych seryjnie na potrzeby wojska, wykorzystujących blachy pancerne. Próby porównawcze wykonane na fragmentach poszycia zdobycznego wozu pancernego, ochrzczonego przez powstańców mianem Szary Wilk, był to taki półgąsienicowy transporter, wykazały wyższość jego pancerza. Pocisk karabinowy nie był w stanie im zaszkodzić, pozostawiał jedynie niewielkie wgłębienie. To wyraźnie obrazuje słabość materiału będącego w dyspozycji budowniczych naszej powstańczej pancerki. Co więcej, konieczność budowy dwuwarstwowego pancerza wymuszała na budowniczych pojazdu bardzo oszczędne gospodarowanie wykorzystanym materiałem. Raz ze względu na powierzchnię używanych arkuszy, a dwa, że należało uważać, by nie przekroczyć dopuszczalnego obciążenia podwozia samochodu. Całość nie mogła ważyć więcej niż 3 tony. Względna słabość pancerza wymuszała także wykorzystanie w akcjach bojowych elementu zaskoczenia, który miał rekompensować inne niedostatki pojazdu. Właściwości wykorzystanych blach, niedostateczne właściwości wykorzystanych blach kompensowało częściowo takie zaprojektowanie kadłuba, by blachy były ustawione pod kątem. Dzięki temu zyskiwały grubość. Zwiększał się odstęp między nimi, zwiększało się także prawdopodobieństwo rykoszetowania pocisków, także przeciwpancernych. Granaty nie stanowiły na szczęście dla wozu zagrożenia, bo spadzistość kadłuba zapewniała ich spływanie i oddalenie się od wozu. Rażenie odłamkami nie było już wtedy groźne ze względu na ostry względem blach pojazdu kąt ich uderzania. Samochód miał przewozić 8 do 12 ludzi desantu. Podstawowe wejście do pojazdu zamierzano początkowo urządzić od góry, a zapasowe od spodu. Właz podstawowy miał być umiejscowiony w tylnej części pojazdu w dość stromej, bo pochylonej pod kątem 50 stopni ściance. Problemem okazało się jednak urządzenie w niej sprawnie działających i wytrzymałych dźwiczek. Zawiasy mogły okazać się niewystarczająco wytrzymałe, a podczas otwierania i zamykania należałoby użyć dużej siły. Mogłoby także dojść do wyrwania drzwi z zawiasów pod ich własnym ciężarem. W końcu pozostawiono możliwość zajmowania miejsc i opuszczania pojazdu jedynie włazem od spodu, wyposażonym w 2, zamykane i otwierane od wewnątrz klapy. Zaletą takiego rozwiązania była możliwość opuszczania pojazdu przez 2 żołnierzy naraz, a wadą problemy przy szybkim wsiadaniu do samochodu i przy ewakuacji rannych. Dodatkowo trudności te mogło potęgować przestrzelenie ogumienia, gdyż zmniejszało to prześwit. Skoro o tym mowa, warto wspomnieć, iż szczególne trudności sprawiało właśnie zabezpieczenie kół pojazdu.
Można było zrealizować je poprzez maksymalne opuszczenie pancerza tak, by osłaniał on również koła, ale w ten sposób nieruchomy pancerz mógł powodować zawadzanie o przeszkody terenowe, jakich nie brakowało na ogarniętych walką ulicach Warszawy. Ostatecznie koła osłonięto z boku poprzez przykręcane śrubami płyty, demontowane w razie konieczności przeprowadzenia naprawy, a ich osłonę z przodu, od spodu i z tyłu stanowiły metalowe fartuchy, zawieszone wachliwie na zawiasach, łańcuchach czy wręcz na drucie. Kolejnym problemem była fatalna widoczność z miejsca kierowcy. W czołowej części korpusu przewidziano z początku jedynie niewielki, wąski otwór, w zasadzie szparę, usytuowany na wysokości oczu kierowcy. W blasze zewnętrznej jego szerokość to ledwo 10 cm, wewnętrznej około 40 cm. Unikano rozszerzenia otworów, bo zwiększyłoby to ryzyko trafienia kierowcy. Poprawę bezpieczeństwa uzyskano dopiero dzięki zastosowaniu zdobytej szyby pancernej wymontowanej z niemieckiego pojazdu. Bardzo ograniczona widoczność była także po części konsekwencją wspomnianego zastosowania podwójnych blach pancerza. Warstwa zewnętrzna wchodziła w pole widzenia kierowcy. Podobnie było w przypadku otworów strzelniczych w przedziale desantowym. Czy w 13 dni podczas działań wojennych możliwe jest stworzenie koncepcji i zbudowanie sprawnego i funkcjonalnego pojazdu bojowego? W sierpniu 1944 roku okazało się to wykonalne, dzięki determinacji zaangażowanych osób, wykorzystujących dostępny sprzęt i materiały. Udało się zbudować wóz pancerny, który był w stanie spełnić powierzone mu zadanie. I chociaż jakość użytych blach nie gwarantowała załodze skutecznej ochrony przed pociskami przeciwpancernymi, zwykłe karabiny i granaty stały się w zasadzie bezradne, a o to przecież chodziło. Niesamowite w tym wszystkim jest to, że prace trwały niemalże do ostatniej chwili. Spawacz kończył poprawiać ostatnie łączenia blach pancerza, gdy silnik Kubusia już pracował, a we wnętrzu oświetlonym małą lampką i strumieniami sypiących się iskier siedzieli żołnierze, ufni w blachy pancerza i ruszyli zdobywać uniwersytet.